Fuck you, Ezekiel! Fuck you! Fuck you! Hey, you know what I did last night? You better not break my mother into this! You know what I did? You better not! I put that fire over there. Oh! And I fucked your mother next to it. Fuck you, Ezekiel! Fuck you! Cześć, witam Was serdecznie. Moi drodzy, dzisiaj tak obiecałem, powiem o tej konferencji, o spotkaniu głów państw, najważniejszych w sumie głów państw, o ważnych rozmowach, w których Polska niestety nie uczestniczyła. I tutaj jedna strona rządowa i strona Batyra przerzucają się winą. Ja jak zawsze rozbiorę to na czynniki pierwsze i przedstawię Wam swój punkt widzenia, ale zanim zacznę, chciałem bardzo podziękować Szymonowi C. za wpłatę, za darowiznę, za postawienie kawy, jak zwał, tak zwał. Bardzo Ci, Szymonie, z całego serducha dziękuję. Moi drodzy, Nawrocki pokazał, że polska racja stanu dla niego to tylko puste hasła. Zresztą jak większość haseł, które wymawiają pisowcy. W miarę własnych korzyści jego otoczenie, mówię tu o Nawrockim, zwróciło się do Białego Domu parę dni temu z żądaniem, aby Donald Tusk nie uczestniczył w wideorozmowie z Donaldem Trumpem. I to nie był atak na polskiego premiera, gdzie pisowcy się bardzo szczycili, że wyrolowali Tuska. Nie, to nie był atak na Tuska. To był atak na Polskę i jej bezpieczeństwo. Bo prezydent, który powinien stać na straży suwerenności, stał się, jest zaledwie 2 tygodnie, a stał się już jej grabarzem. No ale tak niestety wygląda dyplomacja, gdy w kancelarii prezydenta znaleźli się były kibol i doradcy, którzy nie mają kompletnie żadnej wiedzy w tej dziedzinie, o czym dzisiaj też powiem. Jeśli chodzi o to całe spotkanie, tą konferencję, powiem Wam, że dla Rosji udział Polski w rozmowach o Ukrainie był, nazwijmy to, niewygodny. I tutaj pytanie, czy ta operacja Nawrockiego, Bielana, usunięcia zdecydującego formatu rozmów premiera polskiego rządu była tylko ich próżną głupotą, czy może realizacją podszeptów rosyjskiego wywiadu. No tego się chyba raczej nie dowiemy. Ta cała zagrywka Nawrockiego i jego dyplomatołków doprowadziły do tego, że najważniejsza rozmowa dotycząca w dużej mierze bezpieczeństwa Polski odbyła się bez udziału przedstawiciela Polski. Jak to powiedział pewien wielki Polak, Nawrocki, tobie kury szczać wyprowadzać, nie politykę uprawiać. I powiem Wam dlaczego. Jeszcze parę dni temu te gumisie z Pałacu Prezydenckiego dumnie robiły konferencję prasową i oświadczyli, że pan Nawrocki dzięki wpływom u Trumpa odsunął Donalda Tuska od udziału w rozmowach o Ukrainie. No wtedy zrozumiałem, że to Nawrocki pojedzie do Waszyngtonu. No bo jakby nie patrzeć, w przeciwnym razie będzie to oznaczało, że usunął nie tylko Tuska, ale i Polskę z udziału w tych rozmowach. No a to byłoby tragedią i tak jak pomyślałem, tak niestety się stało. Bo generalnie rzecz biorąc, Nawrocki został rozegrany przez Trumpa jak amator. No, co nie zmienia faktu, że niestety Nawrocki jest amatorem w polityce zagranicznej, a na naukę no, nie ma czasu. To jest gra o życie, a Putin tylko czeka po prostu na takie prezenty. W kancelarii potrzeba choć jednego profesjonalistę i to bez podejrzeń współpracy z agenturą rosyjską.
W przeciwnym razie no, będziemy mieli przez 5 lat właśnie takie akty dywersji jak to teraz. Mówię tutaj o tym spotkaniu na szczycie. Świat szykuje się do wojny i robi wszystko, by jej zapobiec, i tutaj nie ma miejsca ani czasu na te małe takie rozgrywki takich małych ludzi jak Nawrocki i jego muminki. A jakby na to nie patrzeć, kierowanie się interesami obcego mocarstwa przeciwko interesom Polski, knucie z obcymi służbami przeciwko polskiemu premierowi, to już chyba jest no, bardzo blisko zdrady narodowej. I też tutaj nie oszukujmy się, nie miejmy złudzeń. Te całe gesty Trumpa do Nawrockiego służą wyłącznie interesom Trumpa. W Unii został mu upadający Orban, Meloni, no nie zawsze przewidywalna, no i teraz Nawrocki. Tu chodzi o rozbijanie jedności Unii Europejskiej. Wspieranie linii, można to chyba tak powiedzieć, linii Białego Domu wbrew interesom europejskim. Jak wiecie, pisowcy na wszystko się zgodzą, wszystko zrobią, co Trump sobie zażyczy. Moi drodzy, patrząc na to zdjęcie, możemy sobie pomyśleć, Polska mogła tu być. No ale niestety mamy Nawrockiego z Cęckiewiczem i Bielanem i resztą tych muminków. To jest hańba dla tych ludzi. Ledwo 3 tygodnie, niespełna 3 tygodnie temu wdarli się do pałacu, a już zniszczyli naszą pozycję międzynarodową. I powiem wam, że dla mnie to zakrawa już na takich zdrajców Polski w kancelarii prezydenta. Ich nie interesują losy Polski i Polaków. Ich cel to usunięcie Donalda Tuska i rządu, przejęcie władzy, kolaboracja z Trumpem, by wykluczyć Tuska Sikorskiego z rozmów o Ukrainie. To jest po prostu zdrada. Dla mnie to są ludzie Putina. I dlaczego tak mówię? No niektórzy powiedzą, że przesadzam, że tak nie było, tak nie jest, że to wina Tuska. Standard. Ale już się stało faktem, to już jest udowodnione. Otoczenie Nawrockiego domagało się od Białego Domu wykluczenia Donalda Tuska z udziału w telekonferencji z Trumpem. Chociaż Tusk był wcześniej potwierdzonym uczestnikiem tej konferencji. Nagabując Biały Dom o wyproszenie Tuska ze spotkania z prezydentem Trumpem, ci muminki, doradcy Nawrockiego uderzyli nie, tak powiedziałem, w premiera rządu, lecz w Polskę, w nasze bezpieczeństwo. Na skutek tej całej intrygi, takiej samolubnej intrygi, pogardy dla polskiej racji stanu z pełną premedytacją pozwolili, by o tym, kto reprezentuje Polskę, rozstrzygano w Waszyngtonie. Taka postawa, no tak nie powiem, niemiło pachnie Polską XVIII wieku i targowicką zdradą. Żeby zaszkodzić Tuskowi, PiS jest gotów zniszczyć Polskę dla poklasku, nie wiem, zemsty władzy, wyśmiania Tuska w social mediach. Po prostu zrobią wszystko. I pytanie, dlaczego Nawrocki, który tak się chwali, tak się chełpi, że PiS i Nawrocki mają takie świetne relacje z Trumpem, nie doprowadził do obecności Polski w Waszyngtonie. Dlaczego? Nie poleciał tam osobiście. No tutaj wam te wyjaśnienia Nawrockiego oczywiście przedstawię. Śmieszne, dziecinne, żałosne. Prezydency, ministrowie, jak mówię, się szczycili tym, że rzekomo ograli Donalda Tuska. No nie można mówić w środę zeszłą, ograliśmy Donalda Tuska, Nawrocki w tym formacie uczestniczy, a dzisiaj mówić, Nawrocki już nie uczestniczy, ale to wina rządu. No przecież to absurdalne. Słyszymy dość sprzeczne ze sobą ich wyjaśnienia według niektórych prezydenckich ministrów.
nie bardzo im zależało na tym spotkaniu, bo mają to spotkanie 3 września. No pytanie, czy rzeczywiście bezpieczeństwo Polski może te 2,5 tygodnia czekać. Moi drodzy, ale patrząc na to wszystko, to dochodzę do wniosku, że my sami sobie to robimy. Nie trzeba nam tak naprawdę zewnętrznego wroga. Wystarczyło takie szczeniackie. To my mamy lepsze dojście do Trumpa. I teraz reszta świata patrzy i rechocze. Od dawna nie jesteśmy jednym narodem i to nie jest żadną tajemnicą. Jesteśmy podzieleni jak nigdy. Polska ma 2, a może już nawet 3 plemiona. No i teraz każde te plemię, że tak to nazwę, chce prowadzić własną politykę zagraniczną. Nie z troski o przyszłość, nie z powodu jakichś różnych wizji czy strategii. Jedynym celem jest skierowanie do swojego elektoratu. Taka żałosna i bardzo dziecięca psychodrama pod tytułem "To ja jestem królem piaskownicy". Żaden wróg nie zrobiłby nam takiej krzywdy, jak już zrobiło nam paru takich politycznych gówniarzy, którym wydaje się, że potrafią grać w coś więcej niż poker przy piwie z kumplami. I ochoczo podcinają gałąź, na której wszyscy razem tak naprawdę siedzimy. No i takie naiwne wierzenie, taka naiwna wiara, że spadnie tylko z niej Tusk i jego zwolennicy. Do tej pory jakoś udawało nam się przynajmniej na zewnątrz być jedną Polską. Jeżeli nie zatrzymamy tego, chyba to będzie trafne słowo, samorozbioru na 2 skłócone państewka, łatwe do ogrania przez każdego przeciwnika, przestaniemy się liczyć międzynarodowo, co już pokazuje właśnie ta sytuacja ze Stanów Zjednoczonych. Tak się śmiali, tak wytykali, że Tusk w ostatnim wagonie jechał. Tylko że teraz się okazało, że pociąg pierwszej klasy światowej polityki odjechał bez tego szacunkowego prezydenta Batyra. Po ostatnim występie na telekonferencji z Trumpem nie znalazło się dla niego miejsce wśród przywódców wolnego świata. Nie pomogły tutaj zabiegi Bielana czy Przydacza. Nie chcieli Batyra w USA. Okazuje się, że świat wielkiej polityki, trójmiejski półświatek, nie przenikają się tak dobrze, jak twierdzili w kancelarii tego szacunkowego prezydenta. Tylko szkoda, że do tego doszło, ale powiem wam, rozumiem tych przywódców. Nawrocki wini Tuska za brak polskiej delegacji podczas rozmów Trump-Załęski. A kilka dni temu kancelaria Nawrockiego dumnie ogłosili, było wyraźne wskazanie strony amerykańskiej, to jest cytat, że partnerem po stronie polskiej ma być prezydent Rzeczypospolitej. I tutaj Onet przy okazji podał, że to Nawrocki nalegał na przedstawicieli USA, żeby Tuska nie było podczas rozmów. No więc Tuska nie ma. Pytam zatem, jak to się stało, że Trump olał też Batyra? Z jednej strony powiem wam, że się nie dziwię, że czy Trump, czy przywódcy europejscy nie chcieli Batyra w swoim towarzystwie. Trumpowi się też nie dziwię po rozmowie Batyra z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Tak czy inaczej, pierwszy egzamin przywództwa to obecność tam, gdzie ważą się losy Europy. Nawrocki oblał go spektakularnie i wycofał się, gdy inni rozmawiali z Trumpem o Ukrainie.
No nieobecność Nawrockiego mówi niestety głośniej niż tysiące słów. Choć Nawrocki jeszcze w kampanii wyborczej dumnie zapowiadał, i tutaj cytat: gdy będę prezydentem, będę siedział przy wszystkich stołach negocjacyjnych dotyczących przyszłości Polski i naszego regionu. No, jakoś nie bardzo mu to pykło. No ale tak powiedziałem, nie dziwię się, jak Nawrocki zaczął pieprzyć takie bzdury przez telefon Trumpowi, to się też nawet nie dziwię, że sam Trump nie chciał Nawrockiego w tym towarzystwie. Z sobą pańską książkę Polska i Trump, jak zostaliśmy ważnym sojusznikiem USA, a teraz okazuje się, że na tak ważnym spotkaniu, gdzie są liderzy państw członkowskich Unii Europejskiej i premier Wielkiej Brytanii, także prezydent Finlandii Aleksander Stubb, Polski nie ma, mimo że Karol Nawrocki brał udział w telekonferencji z Donaldem Trumpem poświęconej właśnie przygotowaniom do tych spotkań w Białym Domu i wydawało się, że ci, którzy są na tej telekonferencji, przypomnijmy, że po interwencjach Pałacu Prezydenckiego w Białym Domu administracji Karola Nawrockiego ostatecznie wyproszono stamtąd premiera Donalda Tuska, pojawił się Karol Nawrocki, ale okazuje się, że inni z tej telekonferencji pojechali do Waszyngtonu, a Polska nie. No bardzo ubolewam, że nie ma Polski. Jest to duża porażka naszego kraju. MSZ to tak tłumaczy, że jesteśmy średnim państwem, nie takim jak Niemcy. W związku z tym to, że nas nie ma, jest naturalnie. Nie jesteśmy tak ważni dla Stanów, dla świata. Ja myślę, w tej książce pokazuje, że mimo, że nasza pozycja, siła się nie zmieniła w międzyczasie, to jednak byliśmy tym głównym sojusznikiem w Europie, my, a nie Niemcy, czyli czasami dobrą polityką i dyplomacją można to inaczej rozgrywać. Natomiast tu uważam, że rzeczywiście zaproszenie przez Donalda Trumpa Karola Nawrockiego było taką szansą, że może on będzie reprezentował nasz kraj. Widzę tu otwartość Donalda Trumpa i coś musiało się wydarzyć podczas tej rozmowy, że Donald Trump zmienił zdanie. Według mnie, nie przysłuchiwałem się wystąpienia Karola Nawrockiego, ale z tych relacji prasowych, z jego otoczenia, gabinetu, szefa kancelarii wynika, że ta jego wypowiedź mogła nie trafiać w to, co oczekuje w czasie tej telekonferencji z Donaldem Trumpem. Tak mi się wydaje, tak, dlatego, że z tego, co ja czytam, że Karol Nawrocki zwraca uwagę Donaldowi Trumpowi, żeby ostro z Putinem, że on będzie oszukiwał, mówił o Bitwie Warszawskiej, która oczywiście sam pisałem na ten temat artykuł, to bardzo nieszczęśliwa data tego spotkania na Alasce, bo pozwala Władimirowi Putinowi jakby odwrócić znaczenie tej historycznej daty 15 sierpnia. I to jest błąd Donalda Trumpa, ale mówienie o tym i w ten sposób przypominanie Donaldowi Trumpowi, wbrew intencji Karola Nawrockiego. Jak to Polska pokonała bolszewików? To innymi słowy nawoływanie do czegoś. On by raczej oczekiwał właśnie jakiegoś takiego zaakceptowania, próby znalezienia kompromisu i rozmowy. To znaczy, uważa pan, że za błąd, iż Karol Nawrocki na tej telekonferencji pouczał Trumpa, co powinien zrobić z Putinem? Tak? Można to tak ująć. Powinien się przede wszystkim zastanowić i tak zabrać głos, w jaki sposób może wykazać, że współpraca z Polską i zaproszenie jego dalej leży też w jego interesie. To zostało ocenione negatywnie i Polska ma tam niezbyt dobrą pozycję ze względu na trudne relacje z Ukrainą. Innymi słowy, moja odpowiedź na pytanie, dlaczego Polski tam nie było, jest taka: nikt tam nas nie chciał. A zwracam uwagę, co powiedział Donald Trump, przedstawiając Aleksandra Stubba. Panie prezydencie, dziękuję, że pan jest. Wszyscy chcieli, żeby pan uczestniczył w tym spotkaniu. No właśnie, czyli tu widać, wszyscy nie chcieli. Mi się wydaje, że nie wiem, czy wszyscy, ale nikt nie miał jakiegoś... My nie pokazaliśmy, że jesteśmy tam konieczni. Z perspektywy Ukrainy nie jesteśmy tym państwem, które zapewni im
gwarancje bezpieczeństwa, bo przecież o czym była rozmowa? O gwarancjach bezpieczeństwa, że te państwa europejskie wezmą na siebie ciężar. Ja zwracam uwagę, że Karol Nawrocki jeszcze niedawno w wywiadzie w Wirtualnej Polsce mówił tak: jestem przekonany, że gdy będę prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej, będę siedział przy wszelkich stołach negocjacyjnych dotyczących przyszłości Polski i całego naszego regionu. Przyznaję, że nie dziwię się, iż Donalda Tuska, który ubliżał Donaldowi Trumpowi i sugerował jego agenturalną działalność na rzecz Federacji Rosyjskiej, nikt do tego stołu nie chce dopuścić. No ale niestety Karola Nawrockiego też nie dopuszczono. Uważam, że ogromny falstart może rzutować na całej prezydenturze. Karol Nawrocki nie miał doświadczenia dyplomatycznego, nie wie, co można powiedzieć, nie może mówić tego, co w kraju. Nie mamy czasu, żeby tego rozwinąć. Reprezentował stanowisko Polski. Nie wiem, jak były te wystąpienia konsultowane. Wokół jego otoczenia nie ma dyplomatów. To są osoby nastawione Marcin inaczej. Przydacz. Były wiceminister spraw zagranicznych w rządzie PiS. Jako dyplomat, ja go traktuję, bo nigdy nie był w dyplomacji, w służbie, nie jest zinternalizowany do dyplomacji. On jest politykiem, byłem posłem, był wiceministrem, ale jako polityk i tu pisze w tej książce o działaniach Polski na rzecz zbliżenia ze Stanami Zjednoczonymi. Tam Marcin Przydacz nie uczestniczył w tym. Także pomimo tych całych pokrętnych tłumaczeń teraz z tej pisowskiej wierchuszki, to Nawrockiego nie zaprosili. Przecież był taki ładny, piękny, amerykański, jak zapewniały muminki z Pałacu Prezydenckiego. To przecież Nawrocki miał mieć wyłączność na kontakty z Trumpem. Ta ich infantylna polityka doprowadziła do tego, że na spotkanie z liderami Europy w Waszyngtonie Nawrockiego nie zaproszono. Zresztą już się dowiedzieliście m.in. dlaczego. Rozmowa z udziałem Trumpa, w której brał udział aktywnie Nawrocki, była takim wagonem pierwszej klasy polityki międzynarodowej i w tymże wagonie zasiedli najważniejsi liderzy europejscy, w tym także Nawrocki, powiedział sekretarz stanu kancelarii Nawrockiego Marcin Przydacz. No i popatrzcie, co się stało. Wagon z sutenerem odstawili na bocznicę, a to psikus. A tak naprawdę to taka cyniczna kalkulacja Nawrockiego. Usunął się w cień w kluczowym momencie. Nawrocki zachował się jak taki przysłowiowy, jak to nazywa Ziobro, miękiszon. Co gorsza, ponad interesami kraju postawił interesy swojej formacji. To jest taki fatalny początek tego jego domniemanej prezydentury. Ziobro mawiał, że miękiszon to ten, który poddaje się wtedy, kiedy można walczyć. Nawrocki usunął się w cień w kluczowym momencie nie tyle ze strachu, ale w wyniku tej jego żałosnej, cynicznej kalkulacji. I tutaj wiele wskazuje na to, że od bardzo wymagającej i obciążonej ryzykiem wizyty u boku liderów Zachodu woli pokazywać się samotnie u boku Trumpa na początku września i odtrąbić tę wizytę jako wielki sukces. Zresztą już zaczął o tym trąbić. Taką partyjną logiką nie kierował się w kwestiach bezpieczeństwa Polski poprzednik Nawrockiego, Duda. Nie należałem, jak wiecie, nigdy do wielbicieli Dudy, ale uważam, że gdyby wciąż sprawował ten urząd, nie zabrakłoby go w poniedziałek w Waszyngtonie. Moi drodzy, kiedy przychodzi moment prawdy, okazuje się, że wolny świat nie chce przy jednym stole ludzi kompromitujących Polskę.
ten pociąg pierwszej klasy polityki światowej odjechał bez pełniącego obowiązki prezydenta Polski Nawrockiego. Po tej telekonferencji z Trumpem nie znalazło się dla niego miejsca wśród przywódców wolnego świata. Nawet w ostatnim wagonie, gdyby na szybko doczepiono jeszcze jeden wagon, już tutaj nie pomógł Bielan czy Przydacz. Świat wielkiej polityki i ten trójmiejski półświatek, jest po prostu, to nie jest ta sama liga. Tu nie ma wspólnego języka, wspólnych celów. Szkoda, że do tego doszło, ale generalnie rozumiem tych przywódców, którzy nie chcieli Nawrockiego. Dzisiaj różnice widać, powiem wam jeszcze wyraźniej. Rząd Donalda Tuska i ludzie z nim związani wracają Polskę do poważnej europejskiej polityki. Tam, gdzie liczy się odpowiedzialność, profesjonalizm, realna siła, a nie propaganda na użytek wewnętrzny. I powiem wam, że całe szczęście, że mamy premiera Tuska czy ministra Sikorskiego. Wbrew tej całej tępej nagonce, tępej propagandzie tych żałosnych pisowskich troli. A sam Trump pokazał, jak niewiele dla niego znaczy Nawrocki. Nawrocki miał dawać rady Trumpowi, jak rozmawiać z Putinem. Okazało się, że podczas kluczowego spotkania dotyczącego pokoju na Ukrainie Nawrocki był nieobecny. Można powiedzieć, pycha kroczy przed upadkiem. Ale, moi drodzy, Trump kiedyś powiedział, jak traktuje ludzi, którzy proszą Trumpa o spotkanie. I tutaj właśnie w dobitny sposób pokazał to na przykładzie Nawrockiego. A ja pozwólcie, że przypomnę te słowa Trumpa, które idealnie wpasowują się w Nawrockiego i jego muminków z Pałacu Prezydenckiego. Because I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make a deal. Please, sir, make a deal. I'll do anything, sir. Przez ostatnich kilka dni, i to należy podkreślać, współpracownicy Nawrockiego, jego szef gabinetu, Szefernaker, szef kancelarii Bogucki i szef Biura Polityki Międzynarodowej Przydacz z taką, nie wiem, zachwytem opowiadali o chodach, jakie mają w Białym Domu, o wspaniałych relacjach Nawrockiego z Trumpem. Wszak udało im się wyprosić z poświęconej wojnie w Ukrainie telekonferencji europejskich przywódców premiera Tuska i zastąpić go tym nieudacznikiem Nawrockim. A on to naprawdę niewiarygodne stwierdzenie udzielił Trumpowi wskazówek, sam Nawrocki udzielił wskazówek, jak rozmawiać z prezydentem Rosji Putinem. I podczas tej konferencji, jak się okazało, opowiadał o Bitwie Warszawskiej. Podobno według narracji tych muminków z Pałacu Prezydenckiego Tusk miał pluć sobie w brodę, bo obok niego wyrósł prawdziwy gigant dyplomacji i polityki międzynarodowej w postaci Nawrockiego. I się okazało, mamy twarde lądowanie. Ale wiecie, jak to jest. Fotki ważniejsze od wielkiej polityki. Na najważniejszym szczycie w Waszyngtonie, w którym wziął udział prezydent Ukrainy Zełański oraz przywódcy najważniejszych państw Europy, szefowie Unii Europejskiej i NATO, Polska
Polski nie będzie nikt reprezentował, jak już wiecie. Nawrocki, choć w niedzielę nieoficjalnie Pałac Prezydencki zapowiadał, że prezydent szykuje się do wyjazdu, został sam w domu. Oficjalne tłumaczenie jest po prostu kuriozalne, bo 3 września zaplanowano oficjalną, bilateralną wizytę Nawrockiego w Białym Domu. No i według tych tłumaczeń, gdyby polski prezydent przyjechał do Waszyngtonu teraz, to spotkanie trzeba by było przesunąć, bo Trump nie spotka się z tą samą osobą co 2 tygodnie. Na serio? Oni tak na serio powiedzieli, no aż mi się wierzyć nie chciało. Oni, czyli ta cała plejada gwiazd Nawrockiego razem z Nawrockim, zrezygnowali z historycznego spotkania, na którym wykuje się zrąb, a może i całe porozumienie o wstrzymaniu ognia na Ukrainie, które będzie miało wpływ na bezpieczeństwo Polski. Oni z tego zrezygnowali dla kilku jakichś żałosnych fotek z Trumpem. Wizyty dwustronne w Białym Domu to jest po prostu PR, a konferencje przywódców USA i Europy to twarda polityka, z której Nawrocki abdykował. Polska oddała ważne spotkania walkowerem. To jest skandal, to jest po prostu mało powiedziane. Ale powiem wam, że podejrzewam, nie wiem, podejrzewam, że to jest takie mało przekonujące, co mówi Nawrocki, ta cała jego kancelaria. Wydaje mi się, że jest inne wyjaśnienie. Nawrocki bardzo chciał lecieć, no ale tak naprawdę nikt go nie zaprosił. Te rzekome, wspaniałe kontakty z Białym Domem ograniczają się do maksymalnie paru osób z administracji, z otoczenia Trumpa. I to któraś z tych osób na prośbę czy błaganie ludzi Nawrockiego w zeszłym tygodniu wycięły Tuska z rozmowy z Trumpem. W weekend za to nie była w stanie dopisać Nawrockiego do listy zaproszonych gości. To Amerykanie organizowali to spotkanie. Ewidentnie obiekcje Europejczyków, ewidentne obiekcje Europejczyków, więc Nawrockiego nie miały tutaj znaczenia. I tutaj widać jasno, że Nawrockiego w Białym Domu wcale się nie poważa tak, jak sprzedają to ludzie z otoczenia Nawrockiego czy z otoczenia pisowców. A relacje z Trumpem są ciągle szczątkowe, brak nawet takiej podstawowej sprawczości. Zresztą to, co ja mówię, to ktoś może powiedzieć mało istotne, ale jest osoba, która jest blisko Trumpa, która siedzi w tym bardziej niż ktokolwiek. Była ambasador USA w Polsce za czasów pierwszej prezydentury Trumpa. Otwarcie powiedziała, że winnymi nieobecności Polaków na dzisiejszych na tych rozmowach Trumpa z Załęskim w oczywisty sposób Nawrocki i jego administracja oraz ich manipulacje trwające od kilku dni. No skoro ta kobieta to powiedziała, która siedzi przy Trumpie, wie o co chodzi, więc to chyba jest niepodważalny argument. Zresztą posłuchajcie jej słów. Zełenski jest dziś w Białym Domu z przywódcami Europy i chciałabym dodać, że byłam rozczarowana, że prezydent Polski nie dołączył do nich. Prawdopodobnie
Jest to wina Polski bardziej niż kogokolwiek innego. Mamy nowego prezydenta. On został zaprzysiężony kilka tygodni temu. Jest to główny powód, że prezydent i jego zespół jego administracja dopiero się zadomawiają i czekali na zaproszenie z Białego Domu i myślę, że podobnie było w przypadku prezydenta Zełenskiego. I mam nadzieję, że nowy prezydent Polski będzie czuł się pewnie i będzie miał świadomość tego, że Polska odgrywa ważną rolę w tej wojnie i że Polska zajmie należne jej stanowisko. Moi drodzy, powiem wam tak, nieodpowiedzialność czy brak doświadczenia w dyplomacji spowodował, że delegacji do USA zabrakło przedstawiciela Pałacu Prezydenckiego, czyli Polski. Moi drodzy, przecież nikt inny jak to całe pałacowe towarzystwo wzajemnej adoracji zabiegało, aby to Batyr, a nie Donald Tusk reprezentował Polskę. To pałac miał reprezentować Polskę w Waszyngtonie. Delegacje większości państw unijnych biorą udział w rozmowach w tak ważnych jak bezpieczeństwo w Europie. Tylko nie Polska. Ta cała pałacowa świta raczy tłumaczyć ten błąd tym, że przygotowują się na wrześniowe spotkanie z Trumpem. Ale to dzisiaj europejscy liderzy uczestniczą w rozmowach o bezpieczeństwie, a nie we wrześniu. Tymczasem okazuje się, że Batyr nie otrzymał zaproszenia od Trumpa. Tam też tłumaczą, że Zełenski wysyłał zaproszenia. No nie wiem, czy Zełenski zapraszał do Białego Domu. Tak naprawdę nie potraficie konsolidować się z Europą i światem. Nie znacie się na dyplomacji. To zostawcie to praktykom i ludziom odpowiedzialnym, bo traci na tym Polska. No ale jak wszyscy wiemy, najważniejszy jest dla Nawrockiego czy tych muminków pisowskich, najważniejsza jest partia i władza. Polska, Polacy, pozycja Polski na świecie jest drugorzędna, a zawsze wszystko można zgonić na Tuska. Dlaczego prezydenta Karola Nawrockiego nie ma w Waszyngtonie? Ja bym zapytał, dlaczego Donalda Tuska nie ma w Waszyngtonie. Przecież w koalicji chętnych Polskę kto reprezentował? Podczas ostatnich rozmów w koalicji chętnych z prezydentem Donaldem Trumpem był obecny prezydent Karol Nawrocki. 13 i 15 sierpnia miało miejsce te rozmowy. Podczas ostatniej rozmowy Polskę reprezentował wicepremier Radosław Sikorski. No ja rozumiem, że Donald Tusk jest... 13 i 15 kto rozmawiał z Donaldem Trumpem? Prezydent Karol Nawrocki czy ktoś inny? Ostatnia rozmowa w ramach formatu koalicji chętnych była z udziałem Radosława Sikorskiego. Rozumiem, że Donald Tusk jest zmęczony, no ale jego zastępca Radosław Sikorski. Ze strony rządu słyszę, że między premierem a prezydentem ustalono, że ciężar kontaktów z Amerykanami bierze na siebie prezydent Karol Nawrocki. Przypominam, że to koalicja chętnych, czyli format europejski, wybrał się do Waszyngtonu bez Donalda Tuska. Co się stało? I bez prezydenta Karola Nawrockiego, który uczestniczył podczas rozmów wideokonferencji z Donaldem Trumpem. Co się stało z Donaldem Tuskiem? Czyżby Europa straciła zaufanie do Donalda Tuska? Przegrał wybory prezydenckie. A co się stało z prezydentem Karolem Nawrockim, który powoływał się na doskonałe kontakty z prezydentem Trumpem? Owocem tych doskonałych kontaktów będzie wizyta już za 2 tygodnie w Waszyngtonie. I pozwólcie, bo się znowu rozgadałem, pozwólcie, że w jakiś sposób to podsumuję. Może tak. Nie jadę, bo mam ważniejsze sprawy, czyli jak zostać prezydentem kalendarza. No i oczywiście apelować o spokój, kiedy wszyscy właśnie panikują. Nawrocki znowu, no jak wiecie, nie wiem czy słyszeliście, zresztą wam zaraz wrzucę jego wypowiedź, postanowił błysnąć swoim intelektem. Niestety, nie intelektem,
tylko swoją taką unikalną zdolnością do bycia wszędzie tam, gdzie nic się nie dzieje. Kiedy w Waszyngtonie przy jednym stole zasiadają Zełenski, Trump i cała europejska śmietanka polityczna, ten pisowski prezydent ogłasza, że apeluje o spokój i rozwagę. No super, zajebiście po prostu. Jestem od razu spokojniejszy. Nie wiem, to tak jakby strażak w środku pożaru krzyczał: wszyscy się uspokójmy, bo i tak mam wolne dopiero za 2 tygodnie. Nie poleciał, bo jak wyjaśnia, priorytetem jest wizyta 3 września. To prawie jak wytłumaczenie ucznia, który mówi nauczycielowi: dzisiaj nie mogę napisać sprawdzianu, bo ja się szykuję do poprawki. Nawrocki dodał też, że to Zełenski zapraszał liderów europejskich. No, co za wymyślna wymówka. To trochę jakby powiedzieć: nie przyszedłem na własny ślub, bo to świadek rozdawał zaproszenia. Nawrocki zapewniał, że Polska jest słyszalna. No jasne, pewnie tak samo słyszalna jak, nie wiem, kolega na Temasach, który zapomniał włączyć mikrofon, a na deser mamy jeszcze jego zapewnienia, że nie ma miejsca tutaj na emocje. No, trudno się nie zgodzić, w końcu Nawrocki skutecznie zmienił polską dyplomację w grę w bierki, w której każdy ruch kończy się katastrofą. No i teraz, moi drodzy, najlepsze. 3 września no naprawdę usiądzie z Trumpem face to face. Problem w tym, że historia nie działa jak Netflix. Nie można obejrzeć spotkania później w dogodnym terminie. No, ale tutaj, żeby nie było, że cała komedia należy do Nawrockiego, ale o tym za chwilę. Prezydent Polski jest, drodzy Państwo, jedynym liderem dzisiaj w Europie, liderem państwa, który na bliskim horyzoncie już 3 września ma spotkanie z prezydentem Donaldem Trumpem, w którym to spotkaniu kwestie bezpieczeństwa i także pokoju na Ukrainie będą jednym z bardzo ważnych punktów. Prezydent Polski jest, drodzy Państwo, jedynym liderem dzisiaj w Europie. Na scenę wkroczył też Radosław Sikorski, który z właściwą sobie elegancją napisał do Nawrockiego i jego kolegów z tego mega klubu, żeby korzystali ze swoich uprzywilejowanych stosunków z Trumpem dla dobra Polski i Europy. No, brzmi to jak życzenie imieninowe złośliwego wujka. Skoro tak się chwalicie, że macie znajomości, no to teraz pokażcie geniusze. No i oczywiście, jak żeby inaczej, Zbigniew Kuźmiuk, który zawsze potrafi dorzucić swoje 3 grosze absurdu, bo inaczej chyba tego nazwać nie można. Otóż stwierdził, że Polska nie poleciała, bo koalicja chętnych chce wysłać żołnierzy na Ukrainę, a Nawrocki nigdy na to nie pozwoli. No, brawo. To tak jakby, nie wiem, usprawiedliwiać nieobecność na pogrzebie słowami: nie poszedłem, bo bałem się, że każą mi kopać grób. I wydaje mi się, że senator Masłowski z Polski 2050 skwitował to najprościej. Powiedział: wszyscy wiemy, że tak nie jest. No i trudno się tutaj z nim nie zgodzić. Bo dzisiaj, gdy świat rozmawia o pokoju i o wojnie, Polska zajmuje się czymś innym. A dokładnie przekonywaniem obywateli, że 3 września to ważniejszy dzień niż 18 sierpnia.
Europejskiej. Jak wiemy, dzisiaj spotyka się format koalicji chętnych. W tej koalicji chętnych od dłuższego czasu reprezentuje Polskę polski rząd i to pan prezydent Zełenski zapraszał tych liderów europejskich, którzy mają dzisiaj być w Waszyngtonie. W efekcie, moi drodzy, mamy teatr jednego aktora, w którym Nawrocki apeluje o rozwagę. Sikorski puszcza złośliwe listy otwarte, a Kuźmiak robi kabaret z własnej partii. Tylko, moi drodzy, problem w tym, że widzami tego żenującego spektaklu są sojusznicy w Waszyngtonie, którzy na koniec mogą po prostu zamknąć kurtynę i wyjść na przerwę, zostawiając Polskę na tej sali po prostu samą w pustej sali. No ale tak jak słyszeliście w tym programie, to były minister spraw zagranicznych w rządzie PiS-u Czaputowicz powiedział w TOK FM, że Nawrocki nie pojechał do Waszyngtonu, bo nikt go tam nie chciał. W czasie tej ostatniej telekonferencji Nawrocki miał pouczać Trumpa, jak rozmawiać z Putinem i opowiadać o Bitwie Warszawskiej bez większego związku z tematem. Ale tak to jest, jak amatorzy zdjęci z ulicy biorą się za wielką politykę. Także to nie Tuska nie zaproszono, tylko dla Karolka i jego świty zabrakło miejsca nawet w ostatnim wagonie do Waszyngtonu. A Bogucki, Przyda, Szeferneker połknęli już chyba własne języki. No i tak jak powiedziałem, no sorry chłopaki, ale trójmiejski półświadek to nie ta sama liga. Demokratyczna część Europy, a dokładniej przywódcy państw demokratycznych nie chcą Polski, Karola i Kaczyńskiego. Cenią premiera Tuska oraz Radosława Sikorskiego. Zostawcie tematy dla was trudne, dajcie innym pracować na rzecz bezpiecznej Polski. A co do Nawrockiego, to ten cykor nie poleciał, bo wiedział, że Trump i tak sprzeda Ukrainę, a on nic nie może w tej sprawie zrobić, bo jest po prostu nikim w świecie polityki. Ślizga się, wije jak piskosz, żeby tylko spadło to na Tuska. A Błaszczak, Kuźmiak i inny ten pisowski plankton ślinią mu łyżwy. Po prostu takie typowe pisowskie prymitywy. No rozgadałem się strasznie, przepraszam, ale chciałem ten temat, że tak powiem, zamknąć w jednym odcinku. Mam nadzieję, że was nie zanudziłem. Jak zawsze piszcie, co wy o tym myślicie, jak to widzicie. Moje zdanie poznaliście. No być może faktycznie to powinien Tusk pojechać, może to Tuska wina. No zresztą Tuska zawsze jest wina i tylko Tuska wina. Dla mnie po prostu Nawrocki pokazał, jakim jest nieudacznikiem i to jest moje osobiste zdanie. No ale czekam na wasze opinie. Ja wam już bardzo wszystkim dziękuję. No i co, widzimy się przy następnym materiale. Coś tam wrzucę, mam nadzieję, ciekawego. Także do zobaczenia, trzymajcie się, cześć. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. 12 pytań, 2 progi, gwarantowany 1040 000, 3 koła, publiczność, pół na pół, telefon do przyjaciela i uwaga, 4 koło ratunkowe. Po 7 poprawnych odpowiedziach to będzie zamiana pytania. Twój kolega, przyjaciel jest razem z nami. Dobry wieczór. Dzień dobry. Jarku, czy możemy zaczynać? Tak. Zaczynamy grę o 1 000 000 złotych. Bądźcie państwo z nami.
Poproszę o telefon do przyjaciela. Do kogo dzwonimy? Zadzwońmy do Rudego. Kto to jest Rudy? No jak to kto? Ruda wrona Donald Tusk. Ta rozmowa rzeczywiście może być trudna. Dlaczego akurat do niego? Donald Tusk kiedyś tajemniczo powiedział, że on wie. Halo, słucham. Hubert Urbański, Milionerzy. Dzień dobry, Hubercie. Jak tam u ciebie? Ogólnie w porządku. Teraz tak, za ile, jak myślisz, męczymy? Znając go, to pewnie nie może sobie poradzić z pierwszym pytaniem. Jarek potrzebuje twojej pomocy. Proszę sobie wyciągnąć z tego wnioski. Tak, tylko wspomnę, że masz 2 koła ratunkowe i jeszcze do dyspozycji w tej chwili. Poproszę o publiczność ostatecznie. To pytanie dla państwa. Do wyboru A, B, C, D. Proszę głosować. No jak dla mnie to tylko 80%. Poproszę o pół na pół ostatecznie. To jest tak, że... Ostatecznie? Ostatecznie. Proszę, zaznaczam.